Proszę Państwa, jaka jest prehistoria zbrodni katyńskiej? Możemy ją zacząć od rozkazu Ławrentia Berii, ludowego komisarza spraw wewnętrznych z 15 września 1939 roku, a więc na 2 dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Polski, kiedy to Beria rozkazywał rozpoczęcie fali aresztowań tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski. Ta fala aresztowań miała objąć, krótko mówiąc, miejscowe elity, tak, ziemiańskie, wojskowe, urzędnicze, inteligencję. Następną odsłoną tej tragicznej dla nas historii jest 5 marca 1940 roku, kiedy to już dawno doszło do tych wszystkich aresztowań. Więzienia na terenach zajętych przez Armię Czerwoną są pełne i pełne, wręcz przepełnione są też naprędce tworzone obozy jenieckie, między innymi w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. 5 marca biuro polityczne KC WKPB, czyli najwyższe władze, można powiedzieć cywilne kraju, w ogóle najwyższe władze, podejmują decyzję zgodną z taką notatką Ławrentia Berii z tego samego dnia, kiedy to Beria rekomenduje ni mniej, ni więcej, tylko objęcie około 14 700 osób, jeńców wojennych przebywających głównie w tych 3 obozach, a także około 11 000 osób przebywających w więzieniach. Objęcie najwyższym wymiarem kary, czyli krótko mówiąc rozstrzelaniem, argumentując to w ten sposób, że zarówno ci jeńcy, jak i więźniowie prowadzili nieustannie propagandę antyradziecką. Jednocześnie NKWD wykryło na terenie tak zwanej zachodniej Białorusi i Ukrainy organizacje powstańcze i kończy się to konkluzją, że są to wszystko zapiekli wrogowie władzy radzieckiej, którzy nie rokują żadnej nadziei na poprawę. Oczywiście cała ta argumentacja brzmi kuriozalnie, ale widać w niej taki dość jasny zamysł, że po prostu zapadła na najwyższych szczeblach decyzja, żeby fizycznie wyeliminować grupy, które stanowiły właściwie filar państwowości polskiej na tych terenach, czyli to są wojskowi, policjanci, osadnicy, leśnicy, nauczyciele i tak dalej. Przede wszystkim tutaj korpus oficerski, to byli ci, którzy znaleźli się w tych obozach jenieckich. Dodajmy, że one były na tyle przepełnione, że część żołnierzy szeregowych czy niższych rangą stamtąd wypuszczono, część zapędzono do budowania linii kolejowej, natomiast oficerów jako takich, powiedział, potencjalnie największych wrogów władzy radzieckiej i jednocześnie osoby, które jakoś najbardziej tę polską państwowość w oczach NKWD reprezentowały, tam zatrzymano. I teraz, kiedy zapada ta decyzja, a jej realizacja zostaje powierzona NKWD, NKWD przystępuje do działania. Co się dzieje? W marcu 1940 roku, ale nie potrafimy podać dokładnej daty spotkania, dochodzi w Moskwie do spotkania jakichś 15-20 osób. Są to naczelnicy różnych pododdziałów NKWD, oddziałów terytorialnych, tam gdzie znajdowały się obozy jenieckie, czyli to będzie obwód
charkowski, smoleński, kalininski, a także oddziału transportowego, oddziału do spraw jeńców wojennych internowanych, oddziału transportowego. No krótko mówiąc, ma tam miejsce narada robocza wszystkich tych, którzy będą zaangażowani w tę operację, taka można powiedzieć no, projektowa operatywka, no, używając takiego dzisiejszego języka. Skąd my o tym wszystkim wiemy? W marcu roku 1991, kiedy jeszcze Związek Radziecki na mocy decyzji z 13 kwietnia 1990 roku postanowił jednak odtajnić zbrodnię katyńską i wyjaśnić, co tam się stało. W ramach tego śledztwa wojskowy prokurator Jabłokow, Andrii Jabłokow, przesłuchiwał Dmitrija Tokarjewa, który w roku 1940 był naczelnikiem zarządu NKWD na obwód kalininski, czyli tam, gdzie znajdował się obóz w Ostaszkowie. Ten obóz on nie podlegał bezpośrednio Tokarjewowi ani zarządowi terytorialnemu. On podlegał bezpośrednio zarządowi do spraw jeńców wojennych internowanych, czyli mówiąc w skrócie podlegał w Moskwie, jakby był eksterytorialny. Tym niemniej no, działo się to wszystko, że tak powiem, na terytorium Tokarjewa, dlatego on został wezwany. Co on opowiada w tym przesłuchaniu na temat tego spotkania? Podaje właśnie przybliżoną liczbę tych osób. Następnie dodajmy, że spotkanie to odbywało się niejako z inicjatywy Bogdana Kłobukowa. To był zaufany człowiek Ławrentija Berii, także pochodzący jak on z Kaukazu, taki bardzo zaufany towarzysz Berii, któremu powierzono nadzór nad realizacją planowanej zbrodni. Kłobukow zorganizował to spotkanie i jak wspomina Tokarjew, po tym spotkaniu on poprosił Kłobukowa: towarzyszu, przepraszam, ale chciałem z wami zamienić parę słów. Kłobukow mówi: słucham, i wtedy Tokarjew, przynajmniej tak jak twierdzi, powiedział, że jest przerażony i wystraszony skalą tej operacji, w jakiś sposób dając do zrozumienia, że nie wie, czy podoła temu zadaniu. Kłobukow był wściekły i na to mu oświadczył: no i tak, towarzyszu, na was nie liczyliśmy, tym zajmie się ktoś inny. Teraz jak traktować te wyznania? Oczywiście to wszystko jest po latach i można by przyjąć taki oto punkt widzenia, że no, dawny zbrodniarz wypiera się swoich zbrodni i tę odpowiedzialność przesuwa na innych, ale mi się wydaje, że to jest dość prawdopodobne, to co zeznawał po latach Tokarjew. Dlaczego to jest prawdopodobne? Jeżeli zobaczymy na całą atmosferę tego przesłuchania, to nie jest wystraszony człowiek, który zalękniony cichym głosem opowiada o swoich winach. To jest generał KGB w stanie spoczynku, który mieszka w swojej willi, któremu młodzi funkcjonariusze tam czasem pomagają w zakupach, dowożą jedzenie, który zachował dość trzeźwy umysł, o czym zresztą jeszcze za chwilę powiem, i który nie jest tym wszystkim wystraszony ani stremowany. Dlaczego wydaje mi się, to jest prawdopodobne? Kluczem są tutaj inne słowa Kłobukowa, który na pytanie, czy powiadomić pierwszego sekretarza obwodowego Komitetu Partii na tym terenie, mówi: w żadnym razie nie może być żadnych żywych świadków. I wydaje mi się, że te słowa są kluczem w ogóle do rozumienia, jak to wyglądało po tamtej stronie. Otóż pamiętajmy, że
Wszyscy funkcjonariusze NKWD biorący udział w tej operacji to byli ludzie, którzy mieli jeszcze żywo w pamięci wielkie czystki lat 37-38, które tutaj, dodajmy, one wyhamowały mocno, ale jeszcze ostatnie rozstrzelania po procesach pokazowych jeszcze były w roku 39 i 40. Krótko mówiąc, dla każdego, kto słyszy takie słowa, nie może zostać żywych świadków, sytuacja jest jasna. To znaczy, jeżeli ja będę brać w tym udział, to potem mnie zlikwidują, żeby nie zostało świadków. Myślę, że tutaj każdy odrobinę myślący właśnie w ten sposób to sobie tłumaczył. Dlatego jeżeli Tokariew z początku zaczyna odgrywać człowieka, którego przeraża powierzone mu zadanie, to wydaje mi się, że to był trochę teatr, bo on wiedział, że naraża się tutaj na zarzut niekompetencji, ale on po prostu chciał być od tego jak najdalej, żeby bezpiecznie dalej móc żyć. I jak mi się wydaje, dalszy przebieg wypadków by to potwierdzał. Dlaczego? Wściekły Kobłukow mówi, tym zajmie się ktoś inny. Tym kimś innym był Wasylij Błochin. To był człowiek, który, można powiedzieć, był w owym czasie celebrytą zbrodni, jeżeli można użyć takiego sformułowania. Warto wiedzieć, że Beria w momencie, kiedy przejął NKWD po swoim poprzedniku, czyli krwawym Karle Jeżowie, chciał zgodnie z logiką tamtych czasów po prostu wymienić wszystkich wyższych funkcjonariuszy, czyli krótko mówiąc wyeliminować ich fizycznie. To samo chciał zrobić z owym Błochinem, ale tutaj, jeśli można tak powiedzieć, nadział się na Stalina, to znaczy Stalin się nie zgodził, twierdząc, że jest to tak wysokiej klasy profesjonalista, że jego trzeba zostawić. Faktycznie Błochin był wysokiej klasy zbrodniarzem, był to człowiek, który chwalił się tym, że osobiście brał udział w rozstrzelaniu takich osób jak marszałek Tochaczewski, czy Izaak Babel, czy Всеволод Meyerhold. Krótko mówiąc, on likwidował celebrytów tamtych czasów, jakby sam po trosze stając się takim celebrytą, zbrodniarzem. On też rozstrzelał swojego byłego szefa Jeżowa. Krótko mówiąc, to był człowiek, który widział wszystko, miał krew na rękach i odnajdywał w tym jakąś sadystyczną przyjemność. Co też istotne, on uczestniczył w rozstrzelaniach na poligonie butowskim pod Moskwą, kiedy to jego kolega z tej samej komórki z zarządu do spraw administracyjno-gospodarczych wpadł na taki racjonalizatorski pomysł, kiedy jego koledzy nie wyrabiali się z robotą, jeśli można tak powiedzieć, biorąc udział w rozstrzelaniach, on wpadł na taki wynalazek, mianowicie spędził jeńców czy nie tyle jeńców, co osoby przeznaczone do rozstrzelania, spędził do ciężarówki, takiej, którą wożono chleb na przykład wówczas. Zakrył tę ciężarówkę brezentem i zaplombował ją, a następnie wpuścił do niej spaliny. Krótko mówiąc, zagazował po raz pierwszy osoby przeznaczone do rozstrzelania, no jakby zyskując na czasie. I ten wynalazek Isaja Berga, bo tak się nazywał ten funkcjonariusz NKWD, nazwano później Duszegubka i warto pamiętać, że chronologicznie ten ludobójczy know-how wyprzedził niemieckie Gaswagen. Krótko mówiąc, Błochin był człowiekiem, który
także widział, że ludobójstwa można dokonywać szybciej, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. I teraz można się zastanawiać, skoro Kobułow, człowiek Berii, wybrał jego do realizacji operacji w więzieniu w Kalininie, to jakby co za tym stało, bo można powiedzieć oczywiście, że profesjonalizm tutaj na pewno taki pogląd byłby uzasadniony, ale też z drugiej strony, czy nie był to element jakichś rozgrywek? Jeżeli jest założenie, że nie zostawiamy żywych świadków, to może właśnie Beria i Kłobukow chcieli, żeby potem Błochina samego rozstrzelać po tym, kiedy on to zrealizuje. No można się tutaj snuć różne domysły, tego się prawdopodobnie nie dowiemy, no ale mieliśmy tutaj do czynienia ze swoistą rozgrywką, bo oto do Kariewa, do obwodu kalininskiego przyjeżdża z Moskwy Błochin razem ze swoimi ludźmi. No i to jest troszeczkę taka sytuacja, jak powiedzmy, no, używając takiego porównania w filmach kryminalnych, jak do jakiegoś niedużego miasta, gdzie policja nie może rozwiązać jakiejś sprawy, przyjeżdża ktoś, nie wiem, ze stolicy, przysłany przez centralę i automatycznie jest taka nieufność. No i chyba tutaj też mieliśmy do czynienia z tego typu sytuacją. Błochin razem ze swoimi ludźmi zamieszkał osobno w salonce, czyli takim luksusowym wagonie stojącym na bocznicy, przystosowanym jakby do tego, żeby mieszkać i spać. I jakby nie chciał się, jeśli można tak powiedzieć, specjalnie integrować z resztą. Tym niemniej kazał Tokariewowi dobrać jeszcze ludzi do tego, żeby stworzyć taki zespół realizujący rozstrzelania. Tokariew twierdzi na przykład, że uratował życie swojemu kierowcy, dlatego że jednemu z kierowców, dlatego że gdyby on uczestniczył w tym, to później by nie żył. O innym kierowcy twierdzi z kolei, że brał udział w rozstrzelaniach, ale i z jednej strony był dumny i jakby szczycił się takim dużym tempem tej operacji, a potem popełnił samobójstwo. Ja zaraz do tych samobójstw może dojdę, bo to też jest dosyć zagadkowa sprawa. No, faktem jest, że Tokariew, jak twierdzi, dobrał około 30 osób i to by się zgadzało, dlatego że wiemy, że zarząd tego obwodu NKWD w październiku roku 40 odznaczył i przyznał nagrody 35 funkcjonariuszom, prawdopodobnie właśnie za udział w operacji rozstrzeliwania Polaków. I ta grupa jest tych odznaczonych funkcjonariuszy, ona jest taka, bym powiedział, wielofunkcyjna, to znaczy są tam zarówno komendanci, jak i strażnicy, jak i kierowcy, jak i taki personel, jeżeli można tak powiedzieć, kancelaryjny. I to by się zgadzało, dlatego że rzeczywiście Błochin organizował te grupy w ten sposób, że prawda, upraszczając sprawę, jedna osoba strzelała w tył głowy, potem kilka osób wyciągało ciało i ładowało na ciężarówkę, z kolei ktoś to musiał odnotowywać. I na przykład, jeżeli ja ostatnio w niezależnej prasie białoruskiej pojawiają się wspomnienia już nie NKWD-zistów, tylko i dzieci, i ich wnuków, i jeżeli właśnie w jednym z tych wspomnień czytałem, że ojciec, który
wiadomo było, że pracował w NKWD, ale nie wiadomo, co dokładnie robił i w końcu przyciśnięty tam przez jakąś ciocię: czy zabijałeś Polaków? Odpowiedział: nie, ja tylko trzymałem teczki. To jest to prawdopodobne, bo rzeczywiście tam były osoby, które tylko trzymały teczki, tak? Inni zabijali. Ale co ciekawe, wiemy, że wiele z tych osób, które uczestniczyły, popełniły później samobójstwa. Na przykład zastępca Tokarjewa, Rubanow, podobno zapił się, oszalał i popełnił samobójstwo. I tutaj moim zdaniem jeszcze samobójstwa miały miejsce w kilku innych przypadkach. Ja zastanawiam się, bo czy tutaj, nawet jeżeli ktoś popełnił samobójstwo, to czy to z powodu wyrzutów sumienia? Nie wiem oczywiście tego na pewno, tak nie siedzę w głowach, w duszach tych ludzi, natomiast wydaje mi się, że funkcjonariusze NKWD w roku 40 mieli mało sumienia, jeśli można tak powiedzieć. To znaczy ludzie, którzy widzieli wielkie czystki lat 37-38, kiedy dotychczasowe autorytety, kiedy ich koledzy, dowódcy, przełożeni ginęli, często przez nich samych zabijani, oni widzieli już wszystko. Dla nich wszystko było możliwe i nie bardzo wydaje mi się prawdopodobne, żeby zabijanie oficerów wrogiej armii, przecież na temat Polski była wtedy wroga propaganda, to byli oficerowie tej biało-pańskiej Polski, żeby akurat z tego powodu mieli przeżywać wyrzuty sumienia. Mi się wydaje, że te samobójstwa miały takie podłoże, że to byli, po pierwsze tak, czy to na pewno były samobójstwa, to jest jedno, a być może były to samobójstwa, gdzie ludzie ci w jakiś sposób byli do tego zmuszeni, to znaczy wiedząc o tym, co się stało, ktoś ich albo tak zaszczuł, albo oni sami nie mogli z tym brzemieniem żyć, ale nie brzemieniem popełnionej zbrodni, tylko brzemieniem wiedzy o tej zbrodni, a to chyba były dwie różne rzeczy i wydaje mi się, że tak należy też odczytywać przesłuchanie byłego NKWD-isty Tokarjewa, który dystansuje się od całej tej zbrodni, ale on dystansuje się nie od zbrodni jako takiej z jakichś humanitarnych czy moralnych pobudek, tylko dystansuje się, bo chciał o tym po prostu wiedzieć jak najmniej. I wydaje mi się, że miał jakąś intuicję, skoro dożył do lat 80 w dobrym stanie jako emerytowany generał w stanie spoczynku KGB. Tokarjew, jego rola sprowadzała się też między innymi do raportowania do centrali na temat postępów w realizacji zadania i zachowały się jego takie bardzo lakoniczne szyfrogramy. Na przykład wiemy, że pierwszego dnia zabito 343 osoby, bo taki był właśnie szyfrogram, że króciutko. Realizacja pierwszej partii 343 osoby. To było dość dużo, bo pamiętajmy, że skoro założenie było takie, że zbrodnie popełniamy w tajemnicy, to od strony technicznej wyglądało to w ten sposób, że rozstrzeliwania odbywały się w wewnętrznym więzieniu NKWD w Kalininie w podziemiach. Jeńców prowadzono do tak zwanego Krasnowa Ugołka, czerwonej świetlicy, można by powiedzieć. Pokój był wyłożony wojłokiem, który miał działanie dźwiękoszczelne. Jeńca zabijano, a następnie przez drzwi wychodzące na wewnętrzne podwórko
już przygotowani ludzie wynosili ciało i ładowali na ciężarówki. Krótko mówiąc, o samej zbrodni z okolicznej ludności czy osób postronnych i niepożądanych nikt się nie miał prawa dowiedzieć. Inna rzecz jest z grzebaniem zwłok. Tam już było inaczej. Ale tutaj rzeczywiście ta tajemnica była silnie strzeżona. I teraz cały ten dystans Tokariewa należy chyba odczytywać jako po prostu dystans człowieka, który nie chciał mieć za blisko do czynienia ze zbrodnią, bo nie chciał o niej za dużo wiedzieć. Это первый же день. Вот мы и пошли, и я увидел весь этот ужас. Пришли там через несколько минут, надел свою спецобмундирование блохину, кожаная коричневая кепка, кожаный коричневый фартук длинный, кожаные коричневого цвета перчатки с крагами выше локтей, и на меня это произвело впечатление ужаса. Я увидел палача. И такое у всех было? Нет, только у него. Другие не имели отношения к расстрелу. Только он. Это у него, видимо, была спецодежда. Спецодежда такая. Вот такой пустяк на меня произвел впечатление. А что вам сказали-то? Я просто присутствовал, или как они сказали? Вот вы говорили, что опрашивали. Никого не опрашивали. Нет, только спрашивали, допустим, фамилия, называл фамилию. Имя, отчество у них нет. Фамилия, имя, год рождения. Кем работал? Кто? Больше ничего. 4 вопроса. Najbardziej wstrząsające w tym jego przesłuchaniu, i to jest chyba autentyczne, aczkolwiek różnie można tłumaczyć pobudki, jest to, kiedy pierwszego dnia został wezwany przez Błochina i jego ludzi i zobaczył, jak Błochin siedzi w skórzanym fartuchu, takim długim za kolana, w takich skórzanych, zawijanych rękawicach i takim skórzanym też kapeluszu. I jak on twierdzi, to była groza, ujaz. Zobaczyłem kata. No rzeczywiście zobaczył profesjonalistę. To oczywiście być może jako człowieka jakieś to wrażenie na tym zrobiło, ale wydaje mi się, że on po prostu nie chciał widzieć więcej, bo nie chciał za dużo wiedzieć. No i tak siłą rzeczy wiedział, bo spisywał liczbę dziennie wykonanych wyroków. Potem ona spadała, dlatego że tego pierwszego dnia wyroki wykonywano jeszcze po wschodzie słońca, dlatego że się, że tak powiem, nie wyrobiono z robotą. Natomiast już w trakcie kolejnych dni ta liczba dziennie wykonanych wyroków, ona tak spadała do 250, bo taką normę przyjął Błochin, że tyle wyroków da się wykonać w ciągu nocy, tak, do wschodu słońca. Co ciekawe, Tokariew podaje dokładną liczbę rozstrzelanych osób w więzieniu w Kalininie. Ona jest prawdopodobna. Ona różni się o 8 osób od liczby podanej w jednej z notatek zarządu NKWD do spraw jeńców internowanych, ale to jest prawdopodobne. Znaczy ta niewielka różnica, 8 osób, to mogły być po prostu osoby dowiezione z innych więzień, z innych miejsc i tam jeszcze rozstrzelane, więc tutaj ta liczba brzmi wiarygodnie. Mnie nurtuje, jak po tylu latach człowiek który dystansował się, może pamiętać dokładną liczbę wykonanych wyroków. I wydaje mi się, że odpowiedź na to jest taka, że on musiał sobie sam na własne potrzeby to zapisywać, to znaczy wysyłał notatki czy te takie raporty dzienne do centrali, natomiast wydaje mi się, że on na boku sobie zapisywał w jakimś dzienniku, dlatego
na tym przesłuchaniu w roku 1991 był w stanie podać tak dokładną liczbę. I tutaj dochodzimy do takiego ciekawego zagadnienia, o którym wydaje mi się u nas mało się mówi, właśnie o przestrzeganiu tajemnic przez funkcjonariuszy NKWD i o tym brzemieniu informacji, które mieli. Ta zbrodnia była utajniona właściwie w każdym calu. Takie było założenie. Przyczyny tego utajnienia, wydaje mi się, były różne w roku 40, a trochę się zmieniły po wojnie, kiedy Związek Sowiecki narzucił oficjalną narrację tak zwanej Komisji Burdenki, że tę zbrodnię popełnili Niemcy. Ale fakt, że funkcjonariusze mogli zapisywać takie rzeczy, o czym by on świadczył? My wiemy, że funkcjonariusze, przynajmniej niektórzy, pisali takie dzienniki, oni pisali do szuflady, dlatego że w tej chwili z różnych przyczyn okazuje się, że już nawet nie dzieci, tylko wnuki takie dzienniki wyciągają po prostu i w tej chwili na przykład na Białorusi został wydany bardzo ciekawy dziennik funkcjonariuszy NKWD. My jako Instytut Pileckiego mamy chęć i ambicje przetłumaczyć i wydać taki dziennik, ale to by świadczyło o tym, że funkcjonariusze NKWD gromadzili na własny użytek takie informacje mocno utajnione, bo oni wiedzieli, że być może kiedyś te informacje im się do czegoś przydadzą, że będą mogli czy to kogoś zaszachować tym, zagrozić komuś, czy też, że te informacje będą stanowić ich jakąś polisę ochronną. No krótko mówiąc, jest to, nie wiem, zjawisko, które moglibyśmy umownie nazwać szafą Lesiaka, tak? To znaczy gromadzimy różne kwity i wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego 80-paroletni starszy pan mógł podać dokładną liczbę wykonanych rozstrzelań po kilkudziesięciu latach. Jest tam w tym przesłuchaniu jeszcze jeden element zupełnie upiorny, taki też z dystansem opowiadany przez Tokariewa, mianowicie po wykonaniu, jak to się mówiło wówczas w NKWD, roboty, Błochin urządził w tej salonce, w której mieszkał, bankiet. No taki bankiet po zakończeniu projektu, tak, na który zapraszał Tokariewa, ale on odmówił, wydaje mi się, dokładnie z tych samych przyczyn, z jakich w ogóle chciał się trzymać od tego wszystkiego najdalej. I teraz o czym jeszcze warto wspomnieć? Oczywiście ja mówiłem tutaj o samobójstwach i o tym, że panowała zasada, że im mniej osób o tym wie, tym lepiej, ale my wiemy, że przeżyły osoby, choćby kierowcy, którzy byli świadkami tej zbrodni, już nie tylko w Kalininie, na przykład kiedy w roku 1969 w Piatichatkach pod Charkowem, to jest wieś, gdzie w lesie grzebano zwłoki polskich jeńców, tylko z innego obozu, gdzie dzieci natrafiły na ślady miejsca pochówku, to KGB, które miejscowe struktury nie do końca wiedziały, co tam się rzeczywiście stało, ale trafiły na kogoś, kto był kierowcą w roku 1940 i on potwierdził, że tu rozstrzeliwano Polaków, więc stąd wiemy, że takie osoby, no jeszcze przynajmniej dużo lat po tej tragedii one żyły i tę tajemnicę skrywały, bo wydaje mi się, że nikt nie chciał
o tym głośno mówić. Co ciekawe, w roku 1959 ówczesny przewodniczący KGB Andrzej Szelepin wystosował do Nikity Chruszczowa wniosek, żeby wszystkie teczki w liczbie 21 857, które były w archiwum KGB, ale w zaplombowanej sali, do której praktycznie nikt nie miał wstępu, żeby je zniszczyć, to jak się wczytać w motywację, dlaczego to zrobić, to ona mniej więcej, znaczy przynajmniej na pozór wydaje się taka, że zalegają teczki w archiwum, są nikomu teraz już niepotrzebne. Tam dalej padają takie argumenty, że w Związku Radzieckim nikogo to nie interesuje, a i też dla naszych polskich towarzyszy to nie byłoby specjalnie ciekawe, a gdyby przypadkiem ktoś na to trafił, to mogłoby dojść do niepożądanych konsekwencji, bo zdekonspirowano by całą operację i tak dalej. Dlaczego akurat w 1959 roku ówczesny przewodniczący KGB wystąpił z takim wnioskiem, ja osobiście nie wiem, natomiast wydaje mi się, że tutaj jest w tym wszystkim też jakiś taki korporacyjny interes KGB, to znaczy no jest to oczywiście spadkobierczyni, tak, NKWD, więc tym samym spadkobierczyni zbrodni. Myślę, że w roku 1959 pracowało jeszcze wielu funkcjonariuszy, którzy w taki czy inny sposób uczestniczyli w tych zbrodniach. To jest taki korporacyjny interes, bo pamiętajmy, że w teczkach jeńców tam są nie tylko informacje o jeńcach, ale tam są protokoły przesłuchań czy wyroki, które ktoś podpisywał. To byli ludzie, to byli funkcjonariusze NKWD, tak? Więc wydaje mi się, że zniszczenie teczek z perspektywy już czysto sowieckiej to po prostu było też zniszczenie wszelkiej informacji, która była o wykonawcach i sprawcach i że to było bardziej w interesie NKWD, znaczy KGB, tak, wtedy, bo służby, no w służbach zawsze jest, bym powiedział, większa wiedza na temat tego, co się dzieje i też takie większa umiejętność przewidywania i można powiedzieć, że Szelepin w jakiś sposób był w tym swoim postanowieniu, wniosku proroczy, że chciał to zniszczyć, żeby potem, jak sprawa zacznie wychodzić, żeby nie było zbyt wielu informacji. To oczywiście nie był pierwszy przypadek tak niszczenia dokumentów, bo my wiemy na przykład już w roku 1940 w Starobielsku jest protokół zniszczenia tak dostępnych wtedy dokumentów, więc do zacierania zbrodni przystąpiono właściwie od samego początku, no ale wszystkiego nie dało się utrzymać w tajemnicy i tylko dlatego, że tego wszystkiego się nie udało utrzymać w tajemnicy, my dzisiaj możemy dochodzić jakoś do tej prawdy. Proszę Państwa, kiedy mówimy o dochodzeniu do prawdy na temat zbrodni katyńskiej, chciałem pokazać świeżą publikację. Są to 3 tomy wydanego przez Stowarzyszenie Memoriał w Moskwie. 3 tomy biogramów zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje. To jest 6340 biogramów dokładnie. Ci, którzy interesowali się wydawnictwami polskimi, mieli w ręku publikację z serii Indeks Represjonowanych Zastrzeleni w Twerze. Tam jest 6314 biogramów i tam nie ma zdjęć. Z kolei w księdze cmentarnej Miednoje jest 6288 biogramów, czyli też troszeczkę mniej. W tej księdze cmentarnej pojawiają się zdjęcia. Tutaj mamy ich zdecydowanie więcej. Jest prawie połowa biogramów jest opatrzona zdjęciami.
Także to jest bardzo cenne wydawnictwo, owoc naprawdę tytanicznej pracy Stowarzyszenia Memoriał, które już od lat stara się opowiadać prawdę o tej zbrodni. To przy współpracy z polskimi instytucjami, z IPN-em, z ośrodkiem Karta. Myślę, że wszyscy, którzy interesujemy się tą zbrodnią, powinniśmy tę publikację mieć. Dodam jeszcze, skoro jesteśmy przy liczbach, Dmitrij Tokariew podczas przesłuchania podawał dokładnie liczbę 6295 osób rozstrzelanych z obozu w Ostaszkowie. To jest też trochę mniejsza liczba niż mamy tutaj, więc jest to chyba liczba najbliższa prawdy. Pewnie jeszcze nie w 100% pełna, ale należy zakładać, że jest to najbliższa prawdy.